Dzień dobry moi drodzy. Zbieram się właśnie z hotelu, żeby zacząć turystyczny dzień drugi po Białorusi. Tym razem będzie to dzień trochę turystyczno-detektywistyczny, ponieważ postanowiłem sam dla siebie zweryfikować jedną z informacji medialnych, które kiedyś bardzo mocno u nas krążyły. Właściwie były trzy takie kluczowe informacje medialne, jeżeli chodzi o tarcia polsko-białoruskie. Na pewno pamiętacie kwestię aresztowania dziennikarza. No, o czym niespecjalnie mam się jak wypowiedzieć. Nie mam też tego jak zweryfikować. Natomiast jeżeli pan dziennikarz złamał tutejsze prawo, no to sorry, ale dura lex sed lex jednak tak czy inaczej. Druga sytuacja, bardzo taka paląca, była kwestia żołnierza polskiego, który zdezerterował na stronę białoruską przy okazji patrolowania granicy. I potem jak zdezerterował, to tutaj dla telewizji udzielał wywiadów, jakoby to Polska Straż Graniczna i żołnierze strzelali do uchodźców i do wolontariuszy też przy okazji. No tego oczywiście też się nie da zweryfikować, bo pan dezerter został znaleziony, powieszony w Mińsku już dawno czas temu. Natomiast była jeszcze trzecia informacja odnośnie tego, jakoby strona białoruska niszczyła polskie cmentarze na Białorusi, głównie cmentarze wojskowe i miejsca pamięci. I to akurat mogę zweryfikować, ponieważ, no oczywiście nie całościowo, nie będę odwiedzał każdego cmentarza, ale w Grodnie jest cmentarz żołnierzy polskich i niedaleko Grodna jest też miejsce pamięci Armii Krajowej, więc wskakuję na motor i jadę zobaczyć, czy faktycznie zostało zniszczone, czy jednak ma się dobrze. Jedziemy. Tu są jakieś biało-czerwone kwiatuszki, ale nie ma tablicy żadnej, chyba że tutaj. No tu już jest po polsku faktycznie Kozielsk-Katyń, czyli pewnie z jakiejś białoruskiej listy katyńskiej. Starobryz Ostaszków, tak jest. Tu chyba jakiś zbiorowy Armii Radzieckiej, bo wszędzie są czerwone gwiazdy na tych takich postumencikach. Tam jest oczywiście pamiętnik. I tu też jest żołnierz z karabinem i z bagnetem i gwiazdy. Trawka się kosi. No moi drodzy, muszę przyznać, że historia pisze się sama, nie trzeba jej nawet dobrze opowiadać, bo mówiłem wam o tym dezerterze, prawda? Jestem w okolicy konsulatu generalnego i wystawili mu tutaj billboard, czy masz czyste sumienie. No, muszę przyznać, że propagandowo bardzo ciekawe zagranie. No i moi drodzy, jak widzicie, mam nadzieję, że w miarę to widać, tu przede mną powinien być pomnik poległym żołnierzom AK na środku pola. I to pole jest tutaj, ale pomnika nie ma faktycznie, więc jest faktycznie dość duże prawdopodobieństwo, że został stąd siłą usunięty. Że taką informację zweryfikowaną mogę wam pokazać faktycznie. Natomiast korzystając z okazji, może uda się, tylko wie jak jasna cholera, przejechać i pokazać wam troszeczkę jak wygląda wieś białoruska. I jeszcze jedną ciekawostkę wam chciałem przekazać, jakbyście widzieli takie drewniane domki. No ten może nie jest najlepszym przykładem, ale tamte dalej są lepszym przykładem. W tych krajach wschodnich to czasami obok numeru na domku jest przyczepiona gwiazdka czerwona albo żółta. No żółty tak naprawdę to jest wyblakły czerwony w tym wypadku. Jeżeli jest taka gwiazdka koło numeru, to znaczy, że w tym domu mieszka bądź mieszkała osoba, która walczyła w II wojnie światowej bądź po ichniejszemu w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. No, ale to taka właściwie tylko ciekawostka w stosunku do tego, że akurat mi się skojarzyło z tymi domkami. No cóż, jeszcze raz zweryfikuję się, czy mi się nie zawiesił
Nie, no nic się nie zawiesiło. Jest pole. Tu była droga, to się zgadza. No i tu był, ale nie ma. No nic, objadę jeszcze, zobaczę, żeby nie opowiadać głupot w razie czego. Ale myślę, że faktycznie został zdemontowany. No cóż, mamy stosunki dyplomatyczne z Białorusią, mamy też 460 posłów, więc niech piszą notę dyplomatyczną, niech szukają pomnika. Może po prostu został gdzieś przeniesiony. Ale jak został przerobiony na kruszec, to w razie czego nie widzieliście tego u mnie, bo potem się jeszcze okażą, że mnie następnym razem tutaj nie wpuszczą. Ale kurczę, jak wieje. Ale na ten moment nie o tym. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowej, w ostrej świecisz bramie, ty co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz. Każdy na pewno wie, albo przynajmniej mu świta, skąd pochodzą te słowa. I to jest właśnie gród zamkowy nowogródzki, który wznosi się oczywiście nad Nowogródkiem. A słowa napisał tenże właśnie pan. I tam dalej, zaraz sobie jeszcze pójdziemy albo podjedziemy, jest dom pana Adama Mickiewicza, którego aż głupio by było nie odwiedzić. Był Kościuszko, to niech będzie przy okazji Mickiewicz. A patrzę na to wszystko z kopca, który też jest przy okazji, oczywiście, kopcem imienia Adama Mickiewicza. Wystarczy tylko przejść przez parczek, w którym jest ikoniczny sowiecki pamiętnik oczywiście, ale już oszczędzę i nie pokazuję wam tych wszystkich, które gdzieś tam mijałem po drodze. Zazwyczaj to są akurat małe jakieś takie obeliski z gwiazdką, ale jest tego naprawdę mnóstwo. Wiecznego ognia nie ma akurat. A to coś zdecydowanie nowszego, bo gość ma normalnego kałaszka. Nie wiem, 8.4 to Afganistan. Nie pamiętam, muszę sprawdzić. I tam jest... Aha, nie ma alejki. No dobra, w drugą stronę. A tu właśnie na końcu alejki dom naszego wieszcza Adasia. Здравствуйте. Dzień dobry. Добрый. Można do środka? И по округе хоть проходи, а заходи, пожалуйста, и заходи, и фотографируй. Вот такая. Люди приходят отдохнуть сюда. Spasiba. Для людей Za informację. а информация нужна, да? Ja Paliak. Dla nas Paliaków to wielki człowiek.
через границу пробрался. Пропустили? Пропустили. Да, черт его знает. Творится Но непонятно. много разговора было, чтобы мне пропустить. Во-во, ну. Я не знаю, что мне пропустят назад. Во. Скажут, завербовали тебе. Фу, ё. А ну, проходи, проходи. No, czyli wychodzi na to, że pani ze Straży Granicznej miała rację, że Polaków nie za bardzo chcą wpuszczać, skoro pan tutaj jest zdziwiony, że mnie przepuścili przez granicę. No. A taki to właśnie miły dworek. Czy da się wejść do środka? Nie wiem. No, da się. On tam wszedł. Dobra, to idę, ale jak normalny człowiek od drugiej strony, a nie gdzieś nie wiadomo jak, od tyłu. Ty 50, да? Польский знаю. A wy znajecie niemnożka po polski, a niemnożka po ruski. О, я хочу. А что ты? Spasibo. Wchodzi się do tego budyneczku, a potem piwnicą się przechodzi jeszcze i wychodzi się z tamtego budyneczku. No, jak za 3,50, czyli niecałe 5 zł, to zobaczyć dom Mickiewicza to chyba spoko, nie? Ale jedziemy dalej. Idziemy dalej. Jeszcze jeden punkt na dzisiaj mam przygotowany do odwiedzenia. I jak odwiedzę, to prawdopodobnie będę już organizował albo przynajmniej szukał jakiegoś do zorganizowania noclegu na dzisiaj. Ale tak oprócz tego powiem Wam, że ten Nowogródek całkiem miłe miasteczko. No takie niewielkie oczywiście. Ale pójdę jeszcze na... O, super, dzięki. Jak u nas. Wystarczy dojść do przejścia i jednak przepuszczają. Nie tak jak chociażby na Ukrainie, że ci przejadą po nogach prawie, że... O. Ale to taki... Nie wiem, czy można ryneczek określić, czy po prostu jakiś taki plac. I oczywiście z praznikami Wielkiej Pobiedy. Tam coś jest. Jedną rzeczą jestem na pewno zawiedziony. Nie, to tylko jakiś rysunek, czy tam malunek. Jedną rzeczą jestem zawiedziony, bo przez te wszystkie kilometry, które tutaj zrobiłem, ani jednej sowieckiej mozaiki, ani jednego starego, takiego ikonicznego przystanku. Nieładnie. Może w Mińsku się jeszcze uda. Wydarzyła się kiedyś historia taka po mojej pierwszej serii ukraińskiej, że napisał do mnie na Instagramie widz, który zaproponował, żeby wspólnie się przejechać do jednego z kresowych pałaców, ponieważ też jest motocyklistą.
No i widzu drogi, nie dogadaliśmy się finalnie. Miałeś się odezwać w marcu, nie odezwałeś się. Jednak ja zapisałem sobie ten twój pałac, o którym mówiłeś. I tak się składa, że właśnie przy nim jestem. Gdyż jest to pałac Umiastowskich na Białorusi właśnie. Właściwie przy samej granicy z Litwą już. Nie mam za złe. Zakładam, że ciężko żonę przekonać do tego, żeby pojechać na motocyklu na Białoruś. Poza tym, wiadomo, teraz się nie ma czasu. Ale pałac mogę Ci pokazać przynajmniej. Widać trochę materiałów, więc jest spore prawdopodobieństwo, że trwają tutaj albo będą trwać jakieś prace renowacyjne. Okamerowany, ok, nie wolno wchodzić. Niebezpiecznie. Wejścia również nie ma. Tak się sobie można popatrzeć. Do środka nie wejdę, ale przynajmniej z zewnątrz można trochę pochodzić. Wydaje mi się, że tamte elementy, takie srebrzone, że uległy jakiejś rekonstrukcji, ale no pewności nie mam. Skoro nas wozili jakiś cegieł, to myślę, że ktoś będzie to jednak odbudowywał. Tu jeszcze zabudowania okoliczne popałacowe i tam jeszcze dalej kawałeczek, jak się wjeżdża tutaj na ten teren, jest kaplica z polską tablicą, z napisami po polsku. No. Ładne miejsce. Może przez okno się uda do środka chociaż zajrzeć. Piec kaflowy widać, ale oprócz tego niewiele. Na pewno jest w remoncie. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam są oczernione belki i widać, że ten strop, czy zadaszenie, nie wiem jak to właściwie nazwać, jest nowy położony. No, to na pewno też nie jest z czasów, kiedy on działał, że tak powiem. No i taka druga przystań tam jest jeszcze zrobiona. Ładnie tu, naprawdę. Jakby to fajnie odrestaurować, a na to się zapowiada, to tu będzie naprawdę dobra atrakcja turystyczna. O, tu dach też widać, że robią nowy. Kominy są wymurowane. No to, drogi widzu, na zajawkę mogę Ci powiedzieć, że za jakiś czas, nie wiem za ile, za rok, 2, 3, na pewno będzie warto tutaj przyjechać i zobaczyć, jak to już będzie faktycznie w takiej pełnej okazałości. No ładnie, ładnie. Tam już chyba nic dalej nie ma.
Tu jest zakaz wstępu, fajnie. Teraz tym zakazem wstępu muszę się dostać z powrotem tam. Chciałbym wam jeszcze na koniec pokazać centrum miasteczka. Spod Lenina będę nadawał. Centrum miasteczka, które w 80% według Wikipedii ludności w tym miasteczku ma korzenie polskie i deklarują się jako narodowości polskiej. Nie wiem, o co chodzi z tą ścianą gwiazd, ale wiem, że takie są w byłych republikach. To jest napisane po białorusku, też nie za bardzo wiem. Ale jest tam dom kultury, oczywiście z flagą i z jakimś kołem, które właściwie nie wiem czym jest. Na 9 maja oczywiście. Tutaj jakieś flagi białoruskie, pełne przygotowanie do Dnia Zwycięstwa. I ciekaw jestem, czy ktoś tutaj mówi po polsku. Ale to przydałaby się jakaś starsza pani, bo młodzi to pewnie nie. Ale łamiemy prawo. Ale może się kogoś znajdzie. Tam miałem nadzieję, że to może sowiecka mozaika, ale nie jest to mozaika. Jest to zwykły namalowany coś. Z Dniem Pobiedy jest. Cały ozdobiony, wszystkie okna praktycznie. Dom kultury, centrum kultury właściwie. No moi drodzy, udało się spotkać dwie panie, starsze oczywiście, które rozmawiały po polsku i trochę sobie pogaworzyliśmy. Natomiast po pierwsze poprosiły, żeby nie nagrywać, więc lojalnie nie nagrałem. A po drugie narracja i rozmowa właściwie nie różni się wiele od przekazu prawdopodobnie telewizji białoruskiej, bo od drugiego zdania zeszło oczywiście na politykę, że oczywiście Łukaszenka jest super i wszyscy się z niego śmieją, że kołchoźnik, ale on jako jedyny z krajów postsowieckich nie pozwolił rozkraść wszystkiego, co było do rozkradzenia, że ludzie może na Białorusi żyją skromnie, ale że są generalnie zadowoleni i że Białoruś to bardzo pokojowy kraj, że Polska na zlecenie Amerykanów chce wywołać wojnę. Zresztą co widać, że na zlecenie Amerykanów również wywołała wojnę Ukraina i tego typu narracja, prawda, całkowicie. A jeszcze na sam koniec powiedziano mi, żebym pooglądał u nich troszeczkę wiadomości ze względu na to, że wtedy jestem w stanie dowiedzieć się prawdy i mogę tą prawdę przywieźć do Polski. No i oczywiście głosić, że Białoruś żadnej wojny nie chce. Co też niniejszym czynię, no ale to oczywiście bez przesady też. Włączyłem z zupełnej ciekawości. Dojechałem do Miru, bądź Miru chyba. Więc jutro z rana idę zwiedzać zamek i potem prawdopodobnie drugi zamek, a potem będę się już kierował do Mińska. Jestem już trochę umęczony tą jazdą. Wynająłem sobie miejscówkę niewielką, chociaż całkiem spoko. Łazieneczka. I właściwie koniec. Kosztowało mnie to 160 rubli białoruskich, czyli konkretnie tyle, ile tutaj napiszę. Myślałem, że będę gdzieś indziej nocował, ale stwierdziłem, że mam jeszcze dość dużo czasu, więc chciałem po prostu podjechać trochę bliżej Mińska. Także moi drodzy, tymi oto białoruskimi informacjami żegnam się z wami i do następnego. Беларусь была и остается мирной страной. Бросать государство и миллионы людей в горнило войны Минск не собирается, но
в условиях эскалации ситуации в регионе будет готов дать мгновенный ответ на любую военную агрессию. Такие заявления сегодня сделал президент. Александр Лукашенко в Дворце Республики обратился не только к нации, но и в целом к миру, призвав всех людей планеты остановить политиков, которые пытаются приблизить Третью мировую, а она может стать и ядерной. Народам Европы давно пора понять, что Великая Победа – наше общее достояние. Благодаря ей, а также политической, экономической, военной мощи Советского Союза, евразийскому континенту на долгие десятилетия был обеспечен мир. Я человек мирный. Я не хочу войны. Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны. И не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Мы не собираемся ни с кем воевать. Развязав войну против, допустим, не дай бог, Польши, мы прекрасно понимаем, что мы в ней не победим. А бросать страну, миллионы людей в горнило войны – это не ко мне. И вы знаете из рассказов ваших родителей и дедов, как непросто было выжить тем, кто выжил. В землянках, в окопах, в лесах. Особенно с детишками. Этого нельзя больше допустить. Этого повторения в истории Беларуси не будет.